Cześć, tu Andrzej z witryny Świat Ducha. Chciałem dzisiaj powiedzieć na ważny temat podważania realności, czyli inaczej gaslightingu. Jest to temat ważny z tego powodu, że dla drugiej osoby może być to szkodliwe. To znaczy może zmieniać jej obraz świata, zmieniać jej postrzeganie świata, wizję świata, zwłaszcza jeżeli jest to osoba słabsza. I taka osoba słabsza może się przystosowywać w relacji do osoby silniejszej, czy to będzie relacja dziecka w stosunku do rodzica, dziecko się będzie przystosowywać, czy też słabszego partnera do partnera silniejszego, który to partner silniejszy może mieć symbionta, krokodyla, czyli może być narcyzem albo socjopatą, albo mieć rys osobowości taki narcystyczny albo socjopatyczny. Nie musi być tam bardzo wielkiego zaburzenia, a już takie parcie na to, że moja wizja świata jest prawidłowa, a twoja nie, no to będzie. Mogą to być wystarczająco, są do tego wzorce, ciemne wzorce duchowe, w których to jest zapisane, że właśnie ma się tego drugiego człowieka urobić na swoją modłę. Nie daje się mu żyć swoim życiem, jego życiem, tylko jest to zaburzone. W jaki sposób można to opowiedzieć o tym? Będę mówił o tym, że są zaburzenia jawne tej czyjejś realności, takie konkretnie powiedziane: o, ty tego się nie znasz, to nie jest tak. Mogą być zaburzenia domniemane, to znaczy takie powiedzmy sobie strategicznie zrobione, że będzie na przykład więcej karania, a mniej chwalenia. I to wystarczy, żeby zaburzyć percepcję, żeby zaburzyć wizję świata. No i na koniec, jak to zrobić, żeby odzyskać poprawną wizję świata? Żeby przyjść do tu i teraz takim, jakim ono jest, i do siebie. Zobaczyć siebie na powrót w poprawny sposób. Jak to mówią niektórzy, jak to Bóg nas widzi, tak? Tak więc, jakie są jawne sposoby zaburzenia? No takim jakby sztandarową wypowiedzią narcystycznego partnera do swojej małżonki, czy kochanki, czy jakiejś innej dziewczyny jest: to nie tak, jak myślisz, kotku. Nawet chyba jest taki film, to nie tak, jak myślisz. No, to właśnie ma na celu, żeby ta osoba, która jest poddawana praniu mózgu, bo to jest pranie mózgu, żeby nie oskarżała tego człowieka, tylko siebie ma oskarżać. Ta ofiara ma siebie oskarżać, że no tak, no bo ja tak pomyślałem, a to takie głupie było, ojejku. No niestety, proszę pań, tutaj kobiety bardzo często mają kłopot, niestety, dlatego że kobieta jest bardziej ziemska, bardziej związana z ziemią i bardzo często słyszałem, no bardzo często przesada, ale często słyszałem od kobiet takie słowa:
No ja tak tego nie pomyślałem może o tym, że to tak jest. O co chodzi? To tak samo jak w domu mężczyzny. Czy mężczyzna będzie tak często sprzątał jak kobieta? No nie. To tak samo kobieta nie będzie tak dokładnie dochodzić jakichś dociekań myślowych, mentalnych, ideowych, tak jak mężczyzna. I dlatego kobiety są bardziej podatne na wpływy, zresztą są yin. Yin to jest właśnie podatność, wsobność ku sobie. To jest takie przyjmowanie. Więc jeżeli będzie silny mężczyzna, yang, no to kobieta się będzie cieszyć, no bo to kobieta potrzebuje tego yang, takiego właśnie potężnego, wspierającego, że tamten wie o co chodzi, że on się nie zawaha. A w tym jest niestety kłopot właśnie taki, że ów mężczyzna może, jeżeli jest zaburzony, a kobieta tego nie zobaczy, może ją niestety zaburzać. Może tą kobietę zaburzać. Także tutaj jest, no powiedzmy sobie, pewna możliwość kłopotów dla osób yin, czyli nie tylko dla tych, którzy są kobietami, ale także dla osób yin typu dzieci. Dzieci obojga płci są w stosunku yin do yang rodziców i dzieci są przyjmujące. Dzieci są, jak to mówią, jak gąbka. Także jeżeli rodzic powie dziecku, to nie tak jak myślisz, to dziecko w pierwszej chwili powie, no tak, no bo to rodzic wie, co tutaj na tym świecie się dzieje, on tyle lat tutaj żyje, ja dopiero tutaj wchodzę, prawda? Także dziecko również może dostać po łbie z powodu tego, że rodzic chce ustalić dla dziecka wizję świata, nieprawidłową wizję świata. Dobra, co dalej? Jawne ustalenie czyjejś realności. Ja taki na pewno nie jestem. To jest też drugie sztandarowe wskazanie, na przykład alkoholików, na przykład narkomanów. No ja przecież nie jestem uzależniony od wódki. Dlaczego miałbym być? Coś wyobraziłaś, tak? To jest wypieranie, zaprzeczanie. Chorobę alkoholową się określa jako chorobę zaprzeczeń i nawrotów. To znaczy, że nie dość, że alkoholik jest uzależniony i nawraca do tego swojego chorego picia, to jeszcze dodatkowo zaprzecza. Zaprzecza, bo on jest narcyzem i on po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno nie chce poczuć tego wstydu, który się łączy z przyznaniem się, że on no niestety dlatego właśnie czegoś nie zrobił, bo się upił. Nie był w stanie skontrolować siebie, swoich przeżyć, emocji, swojego życia, ciała. To jest tak duże, że to jest po prostu potężny wstyd dla tego człowieka, który chciałby się prezentować właśnie wspaniale, super, nie? W ten sposób, no niestety ciemne duchowe siły kontrolują ludzi. Kiedyś to mówiono o diable, teraz się o diable w ogóle cichutko. Jest setki filmów na YouTubie, które właśnie opowiadają o tej działalności ciemnych sił, ale tam nikt nie powie, że to ciemne siły duchowe tak mówią. Nikt. Dlaczego? Bo ci wszyscy ludzie oczywiście podążają za poprawnością polityczną oraz
za aktualnie obowiązującym systemem przekonań, czyli psychologicznym. Psychologia to jest nauka o duszy. Psyche po grecku to jest dusza, więc psychologia jest nauką o duszy. Natomiast jest redukcjonistyczną nauką o duszy, czyli jakby to powiedzieć, jest szklany sufit i po prostu bang, 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 bang. Od czasu do czasu taki psycholog się odbija i mówi, no proszę Państwa, ja wiem, że tam mogłoby być coś wyżej, ale nie będę się o tym wypowiadać, czy tam jest coś, czy tam nie jest, ponieważ psychologia jest nauką i no nie mogę się wypowiadać o czymś, do czego nie mam prawa się wypowiadać. To jest oczywiście prawda, co taki psycholog mówi, acz zajmuje się właśnie duszą. Także warto to wiedzieć i jakby poszerzyć sobie po prostu delikatnie pole świadomości, własne pole świadomości, nie wymagać od tych ludzi, żeby robili czegoś, do czego nie są przekonani. Natomiast my możemy sobie poszerzyć to pole na sferę duchową. Kolejne jawne zaprzeczenie realności. Tutaj poprzednie były negatywne. To nie tak, jak myślisz. Ty nie masz racji. To nie jest tak. To nie jest tak. Ja taki na pewno nie jestem. Tego nie zrobiłem. Ale z drugiej strony jest pozytywne. Przy mnie jest tak wspaniale. Zobacz sobie. Twój świat, jak tam taka samotna byłaś, no to zobacz, przecież nie miałaś tylu wypraw, tylu wycieczek. To może być oczywiście wszystko prawda, realnie namacalnie, tak? To może być rzeczywiście coś takiego, że partner z symbiontem, z krokodylem, narcyz może dać dużo więcej niż partner, który nie będzie narcyzem i który nie będzie tam kogoś oszukiwał zawodowo, żeby mieć pieniądze, tak? I ten ktoś, kto nie będzie oszukiwał, kto nie będzie narcystyczny, to nawet nie będzie umiał tak zabłysnąć, będzie takim zwykłym, porządnym człowiekiem. Natomiast, proszę pań, ciągnie więcej do większego blasku, prawda? Do większego zachwytu, ciągnie bardziej. I ten zwykły chłopak nie będzie mieć takiego dobrego startu do was. Tak? Jak ostatnio widziałem taki film, na którym właśnie pokazano, że kobiety w tych portalach randkowych przeglądają oferty właśnie też z tego powodu, no łatwo odrzucając, jednym słowem, łatwo odrzucając. I no niestety to może przynosić karmę, to łatwe odrzucanie czyichś niedoskonałych adoracji, to może przynieść bardzo prosto karmę przyjęcia adoracji od osoby z krokodylem. Także to trzeba pamiętać, że nie wszystko złoto, co się świeci, zwłaszcza to, co się świeci mocno. Przy mnie jest wspaniale, to jest właśnie też jest takie zaburzenie postrzegania świata i narcyz robi więcej narcyzów, tak? Jeżeli on jeździ wspaniałym samochodem, to dlaczego ona miałaby nie jeździć przy nim samochodem wspaniałym, albo mieć wspaniałą torebkę, tak? Jakąś markową, albo wspaniałe buty, albo ubierać się tam w lepszych sklepach, tak? No jeżeli jego stać, to przecież przy nim jest tak wspaniale, że ona też. Dlaczego ona nie? To jest pranie mózgu. Ponieważ jeżeli tamten człowiek jest pod działaniem tych sił wspierających, jeżeli
jest narcystyczny, no to ma zakrzywioną wizję rzeczywistości, nieprawdziwą. To już nie jest tu i teraz, przepraszam, takie jakie jest, ale jest narcystyczne, jest z ciemnym wspomaganiem. Dlatego też napisałem kiedyś na witrynie Świat Ducha, na którą zapraszam, artykuł o stworzonych światach krokodyli. I to są stworzone światy, które są nierealne. Symbionty potrafią robić cuda właśnie w obszarze trzeciego oka, czyli w wizji świata, że one mogą pokazać coś, czego realnie nie ma, albo co realnie jest niestabilne. Bardziej to, bo rzeczy stabilne są zwykle nie aż tak pociągające, bo są zwykłe. Ktoś je kartofle i kaszę, a ktoś je sushi. No to co? Które jest lepsze w cudzysłowie? No lepsze jest sushi, tak? Super. No tyle, że nie wszystkich ludzi na to sushi będzie codziennie stać. Nie wszystkich będzie stać, natomiast na kartofle, owszem, fajnie, kasza, kartofle, warzywa, jeżeli ktoś jest wegetarianinem, pięknie stać, jak najbardziej. I o to chodzi, że ciemne siły będą stwarzać pozory i będą gaslightować, że no zobacz, przecież jak można jeść sushi, to czemu nie jeść sushi? Codziennie można, tylko trzeba mieć, no nie wiem, $1 000 000. To będziesz mieć $1 000 000, to zarobisz sobie w ten sposób, jak ja ci powiem i będziesz mieć, tak? Albo będziesz ze mną, no to ojejku, wiesz, co to się będzie dziać, ho. No, tutaj oczywiście jest narcyzm. Narcyzm jest pięknym naprawdę źródłem zaburzania ze rzeczywistości. Zwłaszcza w tej pierwszej fazie, w której ofiara, narcyza dostaje coś, co psychologowie nazywają głaski, takie, czyli zachwyt nad ofiarą. Jak narcyz tak się uśmiecha bardzo do człowieka, to się nazywa po angielsku love bombing, czyli faza, ja bym powiedział, zauroczenia, zachwytu. Niektórzy tak robią kalkę językową i mówią bombardowania miłością. Ja bym powiedział, że to jest faza zachwytu, ale nie człowiekiem drugim, tylko potencjalną ofiarą, potencjalnym dostarczycielem zasilania narcystycznego. I ten człowiek, bardzo często kobieta, często mężczyzna, który jest bardziej wrażliwy, mówi, to ktoś się tak ze mną zachwycił, jak wspaniale, to ja jestem kochany, ojej, jak fajnie, to ja tam idę. Tak? No i to jest też właśnie zaburzenie widzenia realnego świata, bo tak naprawdę ten narcyz, jak się tak uśmiecha, to on nie chodzi mu o tą osobę drugą, że ten narcyz chce przekazać tą miłość i chce dostać miłość i że to ma być wymiana miłości w związku, w małżeństwie. Tam jest ukryte, że ten narcyz jest po prostu małym dzieckiem i znalazł sobie rodzica. Ten człowiek jest taki wrażliwy, taki delikatny, taki miły, to będzie dobry na mojego rodzica. Tak sobie narcyz myśli. Tak? No dobrze. Czyli to są jawne sposoby na podważanie realności, a domniemane.
sposoby na podważanie realności. Tutaj jest inspiracja od Rosa Rosenberga. Ross Rosenberg, autor książki Human Magnets, czyli ludzkie magnesy, skupia się w dużej części na osobach współuzależnionych, tych, które nie mają wystarczająco dużo miłości własnej. Self-love deficit. To on tak SLD to określa. I teraz mówi tak, że domniemane zaburzenie wizji świata może nie być związane z tym bezpośrednim takim zaprzeczaniem. O nie, to tak nie jest, jak mówisz. Kiedy jest domniemane, tam nie musi być słów. Może być na przykład zaburzenie proporcji, że tak, dajmy na to, mężczyzna w związku z kobietą częściej się zdenerwuje, ale rzadziej pochwali. I taka kobieta będzie się czuć przygnieciona, przyduszona, niedoceniona. Jej świat się będzie kierował w stronę szarości. Będzie coraz przykrzej. I to jest właśnie gaslighting. Zmiana, zaprzeczanie wizji świata pierwotnej ku gorszej. Tak samo w relacji rodzic-dziecko. Mówi się, psychologowie mówią, że my jesteśmy generalnie skłonni bardziej dostrzegać rzeczy negatywne jak pozytywne. I taki rodzic, chodząc po wywiadówkach, może zauważyć, że no, dobre oceny, fajnie mieć, ale tutaj jest dwuja. I czemu ta dwuja? Tam jest 4 piątki i 3 czwórki, ale jest dwuja. No i czemu ta dwuja? Dlaczego nie jest wszystko na przykład 4 i 5? Dlaczego? Co ci brakuje czegoś? Tak? To jest właśnie to, że jest niepoprawne widzenie rodzica, przerzucane jest na dziecko. Rodzic nie chce się skontaktować z realnością, że dziecko może mieć kłopot, na przykład, albo że no, dziecko nie jest do wszystkiego zdolne i to zaczyna wzburzać rodzica. No jak to mogę nie mieć takiego zdolnego dziecka? Niemożliwe. Ono przecież jest tak wspaniale i wszechstronnie zdolne. Jak to możliwe? Ono jest po prostu leniem, nie stara się. Trzeba mu to wybić z głowy albo z tyłka. No dobrze. Kolejny sposób zaburzania świata może być przystosowanie do czyjejś wizji świata. Na przykład u dziecka. Dziecko wtedy, dajmy na to, wtedy tylko dostaje akceptację, kiedy przystosowuje się do wizji świata rodzica. Kiedy nie, kiedy widzi aniołki, kiedy widzi rusałki, no to ty głupi jakiś jesteś. To nie... Nawet rodzic może tego nie mówić, że uważa dziecko za głupie. Po prostu będzie ignorować, tak? Ale jak dziecko przyniesie 5 ze szkoły, no to bardzo ładnie, zobacz, jakie ładnie, nie? No to jest warunkowanie. Tak jak u psa Pawłowa. W tym momencie jest to podważanie rzeczywistości dziecka i być może, że dziecko zostanie pozbawione pewnej dosyć istotnej części swojej realności z tego powodu, że rodzic nie będzie chciał jej uznać.
Tam, gdzie dziecko dostaje akceptację, będzie ok. Podobnie jest z partnerami w związku. Można w cudzysłowie wychować sobie partnera, tak? Słyszałem niestety kiedyś, niestety mówię, bo bym nie chciał tego słyszeć, jak takie dwie siostry jedna do drugiej mówiły, ta starsza do młodszej, weź ty sobie młodszego chłopaka, to sobie go urobisz i będzie chodził jak w zegarku. Czyż to nie jest gaslighting? Zachęta do gaslightingu, do manipulacji? Oczywiście, że jest. I ta starsza, no niestety, miała wzorce ciemne. Może krokodyla nie miała, ale miała otwarcie się na nieczyste intencje, płynące właśnie od nieczystych sił duchowych. I dlatego tak mówiła. Dlatego pozwalała sobie też od czasu do czasu na takie niewinne jakby, no nikomu to nie szkodzi, to tak, przecież tak. O to chodzi, że właśnie to jest brak moralności, czyli pozwolenie na wejście ciemnych sił duchowych. Kolejny punkcik. Przerzucanie niechęci do siebie na dziecko albo na partnera. Czyli zacznijmy od relacji rodzic-dziecko. Rodzic może mieć niechęć do siebie i może nie chcieć się przyznać do tej niechęci do siebie, do tego, że na przykład nie ma wystarczających zdolności albo nie ma wystarczających osiągnięć. To jest dosyć częste właśnie w domach, gdzie są narcyzi, że narcyz jest przekonany, że dziecko jest jakby przedłużeniem jego życia. Znowu mi się dziabło. Proszę bardzo. Przerzucanie niechęci do siebie. Narcyz może mieć niechęć do siebie i może się z tym niekomfortować czuć. Może nie chcieć w ogóle przyznawać się, że no to, że nie poszło mu w życiu, to jest jedno, ale no to zdarza się. Ludziom wielu się zdarza, że coś tam nie wyszło. Ale ma do ciebie niechęć i to dużą niechęć na granicy wściekłości. I teraz, jeżeli jego dziecku coś nie pójdzie podobnego, no to jest o wiele łatwiej zacząć to dziecko obrzucać jakimiś złymi słowami. Narcyz ma w ogóle takie może mieć przekonanie, że jego dziecko jest jakby przedłużeniem jego samego, że no, jego życie to później zamieni się w życie jego dziecka. To jest oczywiście fantazja, ale narcystyczna, bo narcyz zyskuje przez to, że uzależnia swoje dziecko, zyskuje na wizerunku, bo bierze w sobie, dobudowuje wizerunek dziecka. Jeżeli dziecko jest zdolne i ładne i coś tam, no to narcyz się cieszy, no bo ma lepszy wizerunek. Bo to jestem ja. To jest ze mnie przecież, tak? No to ja taki dobry. A z kolei, jeżeli właśnie narcyz sobie nie radził, dajmy na to, nie skończył szkoły muzycznej, chociaż miał takie ambicje. No ale musiał pójść do zwykłego liceum, bo sobie nie dawał rady, tak? No to jego dziecko później może
być gonione do nauki gry na instrumencie, a że też nie bardzo mu się chce, nie bardzo ma zapał w taki sposób, jaki jest uczony, to nie ma zapału, no to narcyz zaczyna go dusić, przerzucać niechęć do siebie. Czyli nawet jeżeli dziecko nie ma niechęci do siebie za to, że nie udaje mu się coś, na przykład nie udaje mu się dobrze grać na instrumencie, dziecko mówi, no nie mam do tego drygu, okej. Tak? No to narcyz będzie zmieniał wizję świata dziecka i będzie mówił, ty masz siebie oskarżać za to, bo ja cię oskarżam, to ty też się masz oskarżać za to. I osoby bardziej wrażliwe są na to podatne i będą to robić, że będą się oskarżać za to tak samo jak rodzic ich oskarżał. I też jest to do oczyszczenia, do uwolnienia to jest. Żeby nie oskarżać się, zwłaszcza w ten sposób, jak to robił rodzic. Podobnie z partnerem czy partnerką. Partnerka może się oskarżać za to, za co ją oskarżał partner. Bo przyjęła to, zmieniła swoje. Na początku nie oskarżała się za coś, ale jak on ją ileś tam razy po prostu przyatakował, to ona zaczęła też o sobie myśleć gorzej. I przy uwolnianiu się, przy oczyszczaniu trzeba to brać pod uwagę i z tego się oczyszczać, żeby nie mieć zaburzonej wersji świata, żeby mieć czystą wersję świata. Kolejna rzecz. Nie podnoszenie poczucia wartości, nie umacniania drugiej osoby. To są sposoby właśnie na zmianę wizji świata. W relacjach, w związkach mamy potrzebę umacniania siebie nawzajem. Tak jak w tych pierwszych związkach z rodzicami, kiedy dziecko, przychodząc na świat, chce być zauważone i docenione, że istnieje. Tam, zwłaszcza u kobiet, pojawia się hormon oksytocyna, że taki, który powoduje biochemiczne reakcje akceptacji. Bardzo często kobiety mają bardzo dużą estymę do swoich dzieci, ponieważ działa im oksytocyna, bliskość, no wspaniale, jak ja się fajnie czuję tam w bliskości mojego dzieciątka, jakie ono milutkie, oj, tak? To niekoniecznie musi być wyrozumowane. Może być to odczute i dodatkowo jeszcze, jeżeli kobieta jest prosta i w ogóle bez przemyślenia, to może być to po prostu biologicznie, hormonalnie kierowane i też swoją jakąś rolę spełnia. Dodatkowo z punktu widzenia ojca, mężczyzny, też potrzebujemy podnoszenia poczucia własnej wartości, acz tutaj już mężczyzna będzie chciał doceniać osiągnięcia. I świetnie, bo człowiek młody, mały też ma osiągnięcia, realizuje zadania i mężczyzna ma za zadanie docenić. O, zobacz tutaj, o, jakie fajnie tutaj zrobiłeś. A tutaj, o, tutaj to ci dobrze poszło. Super ci poszło. Natomiast nie podnoszenie poczucia wartości. Dlaczego rodzice czy partnerzy nie chcą podnosić
poczucia wartości dziecka albo drugiego partnera. Ross Rosenberg mówi w ten sposób, że może to zagrażać partnerowi, może to zagrażać rodzicowi, bo jeżeli dziecko będzie mieć za duże poczucie własnej wartości ponad rodzica, no to naturalną rzeczą, że będzie go przeganiać w pewnych momentach życia i rodzic będzie źle się czuł, będzie mówił, no ale mnie tak nie dawali rodzice, ja muszę tutaj coś zrobić, bo tutaj to moje dziecko chce więcej niż ja dostawałem. To nie powinno to dziecko to mieć. No przecież to nie wolno tak dzieciom, to rozpuszczać tak dzieci nie wolno. Tak? A później, jeżeli dziecko zostanie skutecznie przybite do tego stołka, czy do tego stołu jakimś gwoździem, to ono się nie podniesie i później na przykład może mieć kłopoty z pracą zawodową albo ze związkami, z finansami. Może mieć kłopoty. I będzie mieć kłopoty dlatego, że rodzic uważał, że mu zagraża, bo jest zbyt aktywne, zbyt niezależne na przykład. Ma zbyt szeroką wizję, to trzeba mu przykrócić tą wizję. To przecież jest... nie będę tutaj cytował takiego brzydkiego polskiego powiedzenia. Co komu można, że dziecku właśnie nie można, a rodzicowi można. Podobnie z partnerami. Zresztą generalnie psycholodzy związków międzyludzkich też mówią, że partnerzy między sobą też nie powinni mieć na przykład dużej różnicy możliwości finansowych, bo będą się źle czuć, że jeden z drugim będą mieć napięcia. Fajnie jest, kiedy oboje mają mniej więcej ten sam pułap finansowy, wtedy też i lepiej się rozumieją. No tutaj trzeba brać pod uwagę to, że tam dosyć jest słabo z uwalnianiem się, prawda, ludzi od obciążeń w obszarze finansów. Jak już ktoś tam ma jakiś poziom osiągnięty, no to przekroczenie tego jest trudne, zwłaszcza jeżeli jest to niski poziom. A z kolei jest też druga strona tego medalu, że jest wielu ludzi, którzy ma przesadnie wysoki poziom finansowy w swoim życiu z powodu tego, że są obciążeni. Tak. Wiele osób ma duże osiągnięcia z powodu tego, że są związani z ciemną stroną, że mają na krokodyle. Tak. Bardzo wielu przedsiębiorców ma wsparcie od ciemnych sił. Bardzo. Raczej mogę powiedzieć z moich doświadczeń, z moich badań, że właśnie mniejszość jest to ta, która ma czyste energię, czyste intencje, że nie ma presji, że nie ma manipulacji, że nie ma oszustw. Tak? No przypatrzcie się chińskim wyrobom. Zobaczcie, no. Czy tam jest rzeczywiście taka rzetelność, tak? Czy to tak jest? No niestety tu ten świat naprawdę nie jest światem aż tak milutkim i warto to wiedzieć. Dobra. Domniemane zmiany czyjejś wizji świata. Partner socjopata, partner
czy rodzic socjopata, nie zależy mu na wizerunku, to niestety tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy stykamy się z taką realnością, że wiele osób po prostu jest nieżyczliwych dla innych. I nawet tak jak narcyzi chcieliby widzieć swój dobry wizerunek i dla tego wizerunku dadzą sobie dużo pracować, są skłonni dużo poświęcić dla własnego wizerunku. Tak już socjopata albo osoba z cechami socjopatycznymi już nie. Osoba socjopatyczna będzie chciała wiele rzeczy dla siebie, będzie miała poczucie ważności, istotności własnej osoby, ale z kolei nie będzie za co, że tak powiem, tego socjopaty uchwycić, bo socjopatyczne osoby, im nie zależy na wizerunku. Jeżeli na przykład alkoholik jest socjopatyczny, to jemu coraz mniej zależy, czy ktoś go widzi pijanego, czy nie. Narcyz, alkoholik, będzie przynajmniej dobrze wyglądał, że będzie się dobrze wysypiał, bo od następnego dnia musi być w dobrym nastroju. Będzie miał dobre ubranie, będzie dobrze wyglądał. A socjopata już nie, jemu nie zależy. Tak? Nie zależy na wizerunku. I w tym momencie, jak to wpływa na drugą stronę? Na dziecko socjopata wpływa destrukcyjnie. To znaczy z czasem świat dziecka stworzony przez takiego rodzica będzie coraz bardziej szary. Bo co by nie zrobić, to i tak ten rodzic tam nie zadowoli się tego rodzica. Ten świat nie przybierze takich barw radosnych, jak dziecko miało od początku, jak to mówią, od kolebki, od kołyski. Dziecko, jeżeli nie ma zdławionej radości życia, to może być długo radosne i przenieść na dorosłość właśnie tą żywiołowość, tą chęć życia. Natomiast w przypadku, kiedy jest socjopata, rodzic albo socjopatka, to przez właśnie takie przyuczenie, domniemanie następuje zmiana wizji świata. Zaprzeczenie tej pozytywnej, pierwotnej wizji świata u dziecka. I podobnie u partnera czy partnerki w związku, że jeżeli jest socjopata, jeżeli ten socjopata jest mocny i wywiera wpływ duży, no to wizja świata się posypie u partnera i może być depresja, stany depresyjne, niechęć do życia, a nawet próby samobójcze. No tak jak mówiłem, socjopata to taki narcyz, ale bez zarzucania zachwytem, bez zachwycania się drugą stroną. Także tutaj powiedziałem o domniemanych sposobach na to podważanie realności, które to mówił
inspirował Ross Rosenberg. Tutaj się zwiniemy i rozwiniemy. Jak w takim razie, co z tym zrobić? No bo tutaj mieliśmy, można powiedzieć, takie dosyć przykre przeżycia. To w takim razie co zrobić? Jak odzyskać poprawną wizję świata? Trzeba zauważyć, że trzeba odzyskać siebie. To znaczy od tego całego zafałszowania trzeba zobaczyć, że my jesteśmy wartościowi. Trzeba zobaczyć te przekazy, które nam dawano i je podważyć. Jeden po drugim. Trzeba zobaczyć, jakie myśli zostały nam narzucone, jakie myśli zostały narzucone naszej duszy i podważyć ich wartość, podważyć ich sens, logikę, znaczenie dla nas. Jeżeli to są wybory, to możemy podważyć wybory, zmienić wybory, powiedzieć: ja wtedy coś wybrałem, ponieważ zostałem do tego przymuszony, byłem słabszy, byłem zależny, byłem zahipnotyzowany, byłem zafascynowany, byłem zauroczony, byłem czy byłam presjowana. Był to, dajmy na to, trans, weszłam w trans jakiś negatywny. To wszystko trzeba podważyć, uwolnić, oczyścić, żeby tego nie mieć. Bo to nie jest nasz świat. To jest czyjś świat. I gaslighting jest to właśnie takie wparcie. Taki, jak to mówi San Waknin, introjekt. Czyli taka wsówka, taka wtyczka, która została nam wetknięta i gdzieś tam w nas, nawet do serca może dochodzić taka wtyczka i tam zaburzać nam obraz świata, a to jest czyjeś. Możemy potrzebować, żeby zmienić ocenę swoich dokonań, bo mogliśmy być degradowani, poniżani, upodlani za pomocą właśnie niedocenienia naszych dokonań. Ktoś inny chciał, żebyśmy nie widzieli, że to, czego dokonaliśmy, jest takie naprawdę wartościowe. I jeżeli jeszcze ktoś nam tego nie powiedział, jeszcze nas nie pochwalił, to my powinniśmy sami docenić i pochwalić siebie. Jeżeli nasze potencjały były niedoceniane, jeżeli były niewystarczająco widziane, to warto, żebyśmy je zobaczyli, warto, żebyśmy docenili siebie. Możemy się nawet porównywać z innymi ludźmi, bo to taka często jest takie są realia. Być może, że te realia zostały zaburzone, że zostaliśmy celowo przyrównani do na przykład ludzi, którzy sobie o wiele lepiej radzą, a na przykład mogą mieć właśnie kontakty z ciemnymi i jakieś umowy z ciemnymi i dlatego sobie lepiej radzą. A ja często mam coś takiego, że mi dusza mówi: o, zobacz, tamten to ma takie, ojejku, co on w życiu już zrobił. A ja mówię: dusza, zobacz, czy to jest czyste? Czy on na czystych to wibracjach mu robi? No nie, ale osiągnął to i to. No mówię: i co? I zobacz sobie na to, jakie jest jego jakość jego życia. No tak, no to... ale osiągnął.
No i właśnie, i to jest, dusza jest nierefleksyjna i dusza będzie mi mówić, że ja mam przed sobą kogoś, kto wszedł w jakąś nieczystą sytuację i dusza będzie mnie namawiać do tego samego, tak? Tylko krok, wystarczy, żebym przyznał jej rację i mówi, o dobra, to my też zajmujemy się nieczystym handlem, jakimiś oszustwami. Tak? Można tak powiedzieć. Bo czemu nie? I pójść. To przecież wiele ludzi tak robi. Także swoje potencjały, ale czyste potencjały. Naprawdę mówię wam, że wiele rzeczy w naszym świecie jest przesadzonych. Wielu ludzi ma osiągnięcia ponad miarę ludzką. Oni mają często nawet osiągnięcia ci najlepsi mają osiągnięcia typu półboskiego wręcz. Półboskiego. Może pamiętacie mity greckie i opowieści o wojnach heleńskich, czy tam jeszcze wcześniejszych. Tam do czasu wojen heleńskich jeszcze herosi występowali, czyli synowie półbogów. I ci mieli niesłychane osiągnięcia wojenne, wojskowe. Tak? To co, my mamy się porównywać do nich? My mamy się porównywać do półbogów? Czy też nie? Czy mamy wystarczająco tylko ludzi do porównywania się? W obecnych czasach półbogowie tutaj też są inkarnowani, czyli po prostu tak zwane Nefilim są, znam kilkoro, może to jest niewielka liczba, ale jest kilkoro i proszę was, mają naprawdę potężne możliwości, acz nie są to realnie ludzkie możliwości. Także porównywanie się do tych ludzi jest błędem. Trzeba wiedzieć, znać własną miarę też. Tutaj też trzeba wiedzieć, że to nie wszystko jest tak, że ja tylko jestem gorszy, tak? No, nie jestem aż tak dobry, ponieważ nie mogę być aż tak dobry. Tutaj psycholog ci nie powie w ten sposób, no wiesz co, bo ty nie możesz się porównywać do półboga. On nie będzie wiedział, że to jest półbóg. On będzie wiedział, że to jest, no wiesz, bo ten człowiek, to on, na przykład jakiś tam profesor, to on do tego sam doszedł, sam miał oczywiście 1%, jak to się nazywa, talentu, ale 99% to wypracował swoją wybitną, systematyczną pracą. Tak będą mówić ci z nauki redukcjonistycznej, bo nie będą widzieć obszaru duchowego. Ale niestety nie wszyscy, a właściwie większość tych największych postaci świata ma wsparcie za sobą. Poczytajcie sobie mity greckie, czy tam inne rzeczy, jak to było. Tak. Wsparcie swoich cech. Docenienie, odzyskiwanie swoich cech. Chodzi o to, że mamy żyć własnym życiem, a nie czymś niewymyślonym, nie tym, że ktoś sobie wymyślił, że dla mnie będzie lepiej, żebym robił co innego. Nie. Mam mieć radość własną, w sobie, a nie czyjąś, nie spełniać czyichś wymogów, nie spełniać czyichś pomysłów na życie. Jak sobie ktoś chce, to niech sobie spełnia. Dlaczego ja mam być czyimś narzędziem? Dlaczego mam być czyimś sługą, który ma wykonywać, robić
tworzyć czyjąś wizję świata u siebie? Dlaczego mam przejmować dla siebie czyjąś wizję świata? A może wyższe jaźnie dla mnie mają moją własną, która najlepiej mnie odpowiada i mi pasuje? Może potrzeba, żebym się zajął tym, żebym odkrywał swoją wizję świata. I jaki świat jest. Czyli na przykład z tą psychologią, żeby nie wierzyć tempo w redukcjonizm, tylko zobaczyć, że jest jeszcze coś. Tak? Oczywiście to nie jest łatwe, bo bardzo mało osób teraz jest związanych z duchowością, bo się religie się rąbnęły, łupnęło to i teraz już mało kto jest realnie religijny, tak? Poza tym ludzie bez ducha nie mogą być duchowi, bo nie mają ducha, natomiast mogą być religijni, czyli podporządkowani doktrynie, co zresztą bardzo ładnie robią i starają się i świetnie. Jeżeli tylko potrafią i chcą, to proszę bardzo. Natomiast realna wizja duchowa świata może być dla wielu ludzi religijnych niedostępna. A nawet dla księży, nawet jakich kapłanów innych religii i tak dalej. Także tutaj ważne jest, żebyśmy sami dochodzili do własnej wizji duchowej świata i nie dawali się oszukiwać. Nie dawali się łapać na lep, który jest przeznaczony na przykład na złapanie dużej ilości wyznawców. Tak? Także wizja świata, żeby była realna, żeby nie była przesadzona, też żeby nie widzieć za dużo, bo dusza też jest po prostu ześwirowana, jak widzi jakiegoś Michaela Jacksona. Tam ostatnio mój kolega mówi, a co Michael Jackson, bo kolega bardzo taki w kierunku twórczości. A zobacz, Michael Jackson, no to co, badałeś go? No to ja tak się zastanawiam, Michael Jackson, tak zaczynam badać i wyższe jaźnie mówią tak, to był projekt wielu istot wysokich. Michael Jackson był projektem, który miał zafascynować dużą część ludzi i był to projekt wielu wysokich istot. To znaczy, że Michael Jackson nie miał być, to nie był tylko on. W większości to nie był tylko on. On jako człowiek był tylko niedużym kawałkiem tego projektu. Był takim channelem, przez który się przelewało coś tam przez niego, się przelewało tutaj na ziemski świat. Coś, co było pomysłem, projektem wielu istot, które stały ponad nim. Także generalnie, jeżeli chcemy się leczyć z gaslightingu, z tego, że mieliśmy podważanie naszej realności, jeżeli chcemy odzyskiwać poprawną wizję naszego świata, to generalnie potrzebujemy odejść od przystosowywania się do czyjejś wizji. Bo jak widzicie, jest pełno różnych intencji manipulacyjnych wobec naszej istoty. Jak to ktoś ładnie powiedział, wielu chce Twojego dobra. Nie pozwól im, żeby Ci go odebrali. Twojego dobra, żeby Ci odebrali. Tak? W rozumieniu, że ktoś chce jego dobra, ale tak naprawdę chce zabrać jego dobro. Nie pozwólcie sobie odebrać waszego dobra. Bo wiele osób chce
nie tyle waszego dobra, co wasze dobro sobie przywłaszczyć, wasze wartości, wśród których też jest wasza wizja świata. Czysta wizja świata, niezanieczyszczona na trzecim oku wizja świata. Warto ją sobie ponownie wziąć, odebrać od tamtych ludzi, którzy ją zabrali. Warto sobie krok po kroku, cegiełka po cegiełce odbudować swoją poprawną wizję świata. No to także mniej więcej to tyle na dzisiaj. Zapraszam na witrynę Świat Ducha. Dzięki. Pozdrawiam.